1 marzec 2024 rok. Ryszard Borowicki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. Tak wygląda dzisiejszy kosmogram. Pierwszy piątek miesiąca i dzień żołnierzy wyklętych. Trygon Słońca z Księżycem. Słońce w Rybach, Księżyc w Skorpionie. Między innymi pisarz Jasienica był też tym żołnierzem. A dzisiaj przyjęli tą walkę za nas, wszystkich. Chłopi walczą o naszą wolność, o naszą niepodległość. To jest nie do wiary, że wracają takie dni i takie historie. 6 marca ma być wielkie spotkanie. Jeszcze raz. Do końca będą walczyć, bo takich wyglądał kosmogram, który między innymi wczoraj i przedwczoraj omawiałem. Słońce jest blisko Saturna, co widać w tym kosmogramie bardzo dokładnie w tym miejscu. Wenus z Marsem jest bardzo blisko, więc ten mariaż musi się udać. To zrobiłem akurat na 12:14, że ascendent jest w Raku. To nieistotne, na którą godzinę. Jedna rzecz, że planety w tym momencie właściwie można by było powiedzieć, że tworzą parasol, chociaż właściwie Księżyc powinien się w tym miejscu znaleźć naprzeciw, ale w założeniu niech będzie. 27 były 3 kwinkusy, a może i więcej. Raz, 2, 3, 4, 5. 5 kwinkusów. Nawet nie zauważyłam. Ale to nie w tej chwili. Najważniejsze jest to, że ci żołnierze walczyli o to, o co dzisiaj jest walka, o ziemię. O prawo do własności, o prawo wyboru, to co chce, o wolność człowieka. Jest to chyba najbardziej nieprzyjemne, co może być w ustach jakiegokolwiek Polaka, że nadal w 2024 możemy mówić o jakiejś wolności, kiedy o wolność walczyliśmy kilkakrotnie. Ale to jest wolność świata, to jest wolność, gdzie cała Europa chłopów walczy o to, żeby można było spokojnie żyć. Tak jak powiedział jeden z poetów, niech na świecie wszędzie wojna, ale nasza wieś spokojna. To odnosiło się akurat do naszej ojczyzny, ale także i do tego, co się dzisiaj dzieje w tej części świata, bo Indie też biorą w tym udział. Czas bardzo dziwny. Dziwne czasy przyszły i dziwne czasy nadal są. Na szczęście planety jeszcze nie są w retrogradacji, także nie muszą pokazywać tej siły ukrytej, która była wcześniej, o której żeśmy rozmawiali w poprzednich momentach, a czekamy, aż Pluton ruszy do przodu. To wszystko jest
ukartowane gdzieś w kosmosie. I tak, dlatego też tak wygląda kosmogram, a nie inaczej, a tak wyglądają nasze aspekty, które są tak szalenie istotne i takich wiele właśnie dzisiaj. Słońce znajduje się akurat w znakach zmiennych, czyli jest przygotowane na pewien rodzaj kompromisu, albo też działań, które za chwilę, bo przecież ryby ustąpią i rozpocznie się baran. Słońce jest w tej chwili akurat w doładzie Raka, bardzo ważnej dla pozycji tutaj naszego Słońca, ponieważ samo Słońce jest w rybach w 11 stopniu. Oznacza to wiele rzeczy, że musimy podejmować bardzo mądre decyzje i przede wszystkim ze względu na dzisiejszy dzień maryjny i za modlitwą. Modlitwą o to, żeby to wszystko się udało. Ale trzeba wierzyć w jedną rzecz, że prawda zawsze wypływa na wierzch, tak jak oliwa, jak mówią dzieci. Autorytety w tej chwili są nam bardzo potrzebne i autorytety powinny brać udział właśnie w tym wszystkim, co się dzieje, a nie klakierstwo. W tej chwili krzyki i okrzyki, ach i och i dziwne opowiadania są coraz bardziej reprezentowane przez głowy nieomalże i przywódców. Nagle nie wiadomo skąd się wzięli i nie wiadomo skąd są. Słuchajmy tych ludzi tak jak pana profesora Modzelewskiego, którego właśnie słuchałem przed chwilą i powtarza nie po mnie, tylko ja akurat słyszę to, co ja mówiłem, a co profesor mówi. Własność jest najważniejsza, jaką rzecz posiadamy. Własna matka, własna ojczyzna, własny dom, kawałek ziemi, nawet ten przy domu. Nie każdy w mieście tego nie pojmujemy, bo w mieście jak można mieć, chyba że ma się własny domek. Oduczono nas od własności. Chcemy otrzymać. Jeżeli cokolwiek się stanie, to dlaczego nam nie zrobią? Dlaczego drzwi są nienaprawione? Dlaczego na klatce jest brudno? Dlaczego na podwórku jest śmietnik? Dlaczego i dlaczego? Po pierwsze, ja płacę, to wymagam. Ja mówiłem o tej szklance z palcem, to jest jedna rzecz, ale też mówię jeszcze o jednej rzeczy, że jeżeli wymagasz, to pokaż. Jak idziesz, to nie otwieraj drzwi barkiem i z całej siły. Jeżeli chodzisz po klatce, nie rzucaj papierosa tam, gdzie się da, czy też jeżeli masz coś przeciw, to posprzątaj. Jeżeli masz tego psa, nie spuszczaj go tam, gdzie nie powinieneś. A jeżeli już spuściłeś i on tam gdzieś nabrudził, sprzątnij. Chyba że jesteś gdzieś w lesie, no to nie potrzeba, bo tam przyroda to wchłonie i będzie zapotrzebowanie na to, na nawóz. Ale nie wyrzucaj śmieci gdzieś w lesie, tylko postaw je chociażby przy drodze. Są miejsca, gdzie można.
są śmietniki. Nie wywoź z domu tam do lasu, tylko zostaw u siebie w domu. A w dodatku ta cywilizacja, która teraz powstała, jeszcze tym bardziej nas zmusza do jakiegoś wielkości. A najciekawsza rzecz jest, która mnie rozśmieszyła do łez, że planeta płonie. I to mówi człowiek, który chce kandydować na prezydenta Warszawy. Płonie. Gdzie on to widział? Płonie. Gdyby przeczytał Pismo Święte, całą Biblię od początku do końca, by sporo się nauczył, a gdyby przeczytał Księgi Wetr, to jeszcze więcej by wiedział, ale gdzieś usłyszał coś i jest klakierem, powiedzmy, że nie tyle głupoty, co to nawet nie da się określić. To, że ja nie będę dzisiaj używał na przykład samochodu, którego nie posiadam, nigdy nie potrzebowałem, ale zawsze on jest dostępny i w mojej jurysdykcji. Jeżeli tylko będę chciał, będę miał ten samochód. Tak jak zresztą kilka miesięcy temu posiadałem samochód. Po co? Dlatego, że był mi potrzebny. Czy jutro będzie potrzebny? Tego nie wiem. Polak wielki wymyślił właśnie ten mechanizm. Ten mechanizm też, przecież pierwszy samochód był elektryczny. Mógł zostać. Nie budowało się tego elektrycznego, tylko niszczyło się. Teraz niszczy się po to, żebyśmy byli coraz bardziej biedni i mieli dzisiaj elektryki, które, no co tu ukrywając, płoną. Nie robi się dla nich specjalne pasy, buspasy. Czy to jest bezpieczne? Prowokuje się w tym nowym ładzie lepsze wyżywienie i lepsze działania. Na początku mówiłem, że dzisiaj jest rocznica żołnierzy wyklętych. Oni walczyli o ziemię. Przede wszystkim, co tu ukrywać, ten człowiek właśnie był specjalistą od likwidowania tak zwanych czerwonych sołtysów, o którym mówiłem. Dzisiaj znowuż mamy nie ten kolor, ale ta sama taktyka i ta sama kultura, ten sam poziom. Daliśmy się wrobić w sojusz robotniczo-chłopski, wyszliśmy z tego. Tylko chłopi nie zmienili swojego poglądu, bo oni zwyciężyli wtedy z komunistami w walce o własność. Nie dali się wpędzić w kołchozy, czy sowchozy, czy jeszcze jakieś inne gospodarstwa społeczne, czy twórcze, czy więzienia gospodarcze. Dzisiaj ma być to wszystko zielonym ładem. Zielony ład, to co mówiłem, że najzdrowsza żywność jest ta, która obejmuje nasze 150 km i 150 km w tym obszarze najlepiej się poruszać, jeżeli chodzi o żywność, żywnościowo. Dlatego, że w tym klimacie żyjemy, to jemy i takie środowisko jest i taką mamy naturę naszą, czyli jesteśmy w tym łańcuchu biologicznym, który jest najważniejszą rzeczą, żebyśmy byli zdrowi. Tu znajdziemy na wszystko lek. Kompletnie na wszystko. Dzisiaj się likwiduje zielarstwo, dzisiaj się likwiduje gospodarstwo, dzisiaj się likwiduje kury, które wolno biegają sobie i zbierają to, co potrzebują do wyżywienia.
Tworzymy im paszę. Pamiętam taki film Wielkie Żarcie, które zrobiło na mnie wielki szok. I oprócz tego jeszcze inne filmy, które pokazywały, jak w Stanach Zjednoczonych, jak gdzieś tam w Ameryce robi się i czym się karmi. Zresztą u nas było bardzo modne zgąszczenie u krów, dlatego że podawało się zwierzęciu zwierzę. To samo. Nie może jeść, jakby to nazwać, nie może jeść zwierzę. Na przykład dlatego jest zabronione ludożerstwo. Bo ono powoduje jakby niszczenie własnej tkanki. Po prostu nie możemy odżywiać się własnym ciałem. No, nazwijmy to w ten sposób. No, takie mówię anachronizm, ale po to, żeby wytłumaczyć, na tym polega. Czyli nie możemy kury karmić kurą. Chociaż kury, jak zobaczą jajko stłuczone, to zjedzą to jajko, ale już zostawmy. Wiele zwierząt w momencie stresu potrafi zabić swoje dzieci i zjeść. No, takim przykładem jest chociażby w świecie owadów modliszka, tak swojego partnera zjada w czasie kopulacji. Tak. No, ale to jest zupełnie inna. To są zwierzęta, my mamy rozum i musimy nad tym panować i panujemy. Ale ktoś nam chce wcisnąć właśnie skrócić ten łańcuch pokarmowy, który się bardzo źle skończy, dlatego że po pierwsze nigdy nie byliśmy w tym łańcuchu tacy, nie możemy szukać jakiegoś tam dziwnej rzeczy w jakimś dziwnej sytuacji i na przykład jakieś dziwne rzeczy, które się opowiada o danej substancji, ale ona nie działa tutaj. Tutaj nie ma tej możliwości, dlatego że my mamy swoją substancję. To, co się młodzież dzisiaj zachwyca kuchnią jakąś tam azjatycką, czy jeszcze jakąś, przecież ta nasza kuchnia jest zubożona bardzo, którą dzisiaj właściwie tą kuchnię, gdybyśmy reaktywowali z czasów chociażby średniowiecza, to byśmy nie uwierzyli, że tyle potraw mogło być na stole. Zresztą ci historycy, którzy zajmują się tym tematem, niech sobie przyjmą, jakie było przyjęcie, kiedy przybył do nas Otto I, w którym to było roku. A jakie ogromne były przyjęcia na Zamku Malborskim. I nie tylko, ja mówię o tamtych czasach, tych tak zwanych średniowieczu. To trzeba przyznać, że zamek, tutaj Krzyżacy byli bardzo bogaci, ale nie tylko. Tutaj można brać pod uwagę naprawdę wielkie uczty i wspaniałe rzeczy, które wpływały do Gdańska, płynęły do Malborka, oczywiście za pomocą barek i wszystko funkcjonowało. Dzisiaj to chce się zamknąć. Zresztą od wielu, wielu lat miesza się w głowach młodych ludzi. Dzisiaj 40-latki niewiele wiedzą o tamtych czasach. Nie pamiętają tych czasów. Czy ja pamiętam? Nie, ja się ich uczę też, bo też już byłem w stanie właśnie nieważkości umysłowej, ponieważ cały czas, no co tu ukrywać, niewiele wiedziałem o Katyniu, tylko z tego, że był dom, a już o tych żołnierzach absolutnie nie. Chociaż w rodzinie miałem kilku tych żołnierzy. Oni byli u mnie w domu, siedzieli przy stole, ale było to jak zaklęci. Mówili swoimi szyframi, które myśmy nie rozumieli. Kiedy mówiło się to, co w szkole nas uczą, zaczynali milczeć. Nie chcieli nam przeszkadzać w naszym dorosłym życiu, w tym, żebyśmy byli źle ocenieni.
Pamiętam, kiedy nasz nauczyciel od rysunku, który przeżył całe Oświęcim, i w szkole był sadzany na tych apelach jako pierwszy. Nigdy nie opowiadał o Oświęcimiu, ale była taka sytuacja, że ja kiedyś się zapytałem, proszę pana, czy w Oświęcimiu to prawda, że przypinano ludzi i tutaj taką blachę i woda kapała na głowę? Wtedy zaczął płakać. Mówi, skąd wiesz? Ja mówię, mój wujek opowiadał. Mojej mamy brat stryjeczny. Jak się nazywał? Powiedziałem mu. Po prostu mówi, to prawda. Pozdrów wujka ode mnie. Kiedy znalazłem się u wujka, ponieważ wujek nie mieszka w tym mieście, mówi, tak, był. Mówi, mieszkał w tym i tym lagrze. Dzisiaj nie jest ten dzień, ale dzisiaj jest dzień zupełnie innych żołnierzy. Tam też byli ci żołnierze. Bo tych żołnierzy możemy traktować dopiero po momencie, kiedy weszli tu, no co tu ukrywać, ale nie ma innego słowa jak bolszewicy, tak? Czy tak, Wanda Wasilewska, tak jak przyszła tutaj cała ta grupa, o której by można było mówić godzinami, o ich działaniach. Najbardziej tutaj w Łodzi. W Łodzi była ta grupa. Dlaczego? Dlatego, że tutaj stało się tak, że Warszawy jeszcze nie było, a nawet była taka propozycja, żeby Łódź została stolicą. Stąd też tutaj Moczar i cała ta Gołębiarz, tak go nazywamy tutaj w Łodzi. Zresztą ta świta jeszcze do tej pory tutaj gdzieś tam w Warszawie działa i jeszcze ma funkcję. Zresztą też dlatego pan, który jest tam gdzieś, który to zawsze z Łodzi startował, ten z Żyrardowa taki, nie nauczył się jeszcze kultury. No i to jest właśnie najdziwniejsze. Dzisiaj jest dzień właściwie takich wspominek o tym, co było straszne. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak było strasznie. Pamiętam, kiedy moich kolegów ojcowie byli aresztowani za tamte czasy. Pamiętam, kiedy pojechałem po raz pierwszy do Kołobrzegu, wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem i właśnie wyszedł wtedy, to były lata już 70. z więzienia. Właśnie za to. Kiedy mieszkał koło mnie, tutaj zresztą, no dzisiaj mogę powiedzieć, na Dąbrowie, pan pułkownik AK, którego ścigano, bardzo ścigano. Doprowadzono go do stanu właściwie alkoholowego, który miał skończone 5 fakultetów. Był lekarzem, był po architekturze, po mechanice, po filozofii i jeszcze jakieś studia, których nie pamiętam, ale mówił płynnie po niemiecku i mówił płynnie po polsku. Zresztą kiedyś może opowiem tą historię, bo jest to historia właściwie godna. Zresztą część kapitana Klossa, jak oglądacie, to jest jego życiorys. Jest jego działanie, jak powiem dokładnie kiedyś tam, która akurat scena, który fragment. Ci żołnierze nie byli nieświadomi. To byli ludzie o najwyższej kulturze i najwyższym
poziomie intelektualnym. Dzisiaj czasami z niektórymi moimi kolegami kłócę się z moim kolegą bardzo. On mówi, nie wiesz, bo ja mam dużą rodzinę. Tylko czy on wie prawdę o tej rodzinie? Poznałem kiedyś w Warszawie przez przypadek zupełnie człowieka, który ze względu na to, że byłem od mojego kuzyna przesłany w sprawie zupełnie błahej i opowiadał właśnie o tym, jak on wykonywał rozkazy podziemia. Czyli likwidował. Jak dokładnie sprawdzano tego człowieka, zanim go unicestwiono, to dzisiaj właśnie niedawno zmarł człowiek, który przez pomyłkę przesiedział ileś lat w więzieniu. To jest właśnie to święto dzisiaj. Tego święta nie było. Tego święta nie powinno być, przepraszam, ale nie, trudno, jesteśmy na żywo. Tego święta nie powinno być, a jest. To piątek, pierwszy piątek. Nie mówię, że mamy wszyscy zebrać te 9 piątków miesiąca, bo każdy zbiera swoje piątki, w swoich intencjach. Ale przynajmniej pomyślmy o tym. O tym, żeby dać siłę przetrwania i prawdy tym, którzy teraz walczą o nas. I pomóżmy im czynem. Czyn w tej chwili to są pieniądze. Jeżeli możecie kupić od nich to jadło, jeżeli możecie ich wesprzeć, to, że oni wam dadzą tą marchewkę, czy ziemniaki, czy pietruszkę, czy jeszcze inne rzeczy, czy tą kapustę kiszoną, czy nie wiem co. Czy to wyroby jakieś, tam, tak jak mleko. To utorujcie sobie tą drogę na tą wieś, jeżeli macie samochód. Ja akurat jutro idę na rynek i tam już mam zamówioną mąkę, mam zamówione ziemniaki, mam zamówione, powiedzmy, że włoszczyznę, tak? I tam jeszcze kilka rzeczy, no i oczywiście jabłka i gruszki, bo to zawsze biorę. Jeszcze jajka. Cóż mogę powiedzieć więcej? Chyba nic więcej. Ten dzisiejszy piątek, zanim się zakończy, chociaż chwilę odmówmy jakiś tam pacierz czy Ojcze Nasz, co wolicie. Jeżeli nie umiecie, to co potraficie. Mantrę. Jeżeli już w ostateczności, jeżeli jesteście tego wyznania starszego, to jakiś tam, nie wiem, kadisz, nie kadisz, nie wiem, co powinniście, bo ta myśl powinna, może źle powiedziałem, bo chociaż nie. Ten kraj zaczyna umierać i trzeba dać mu siłę. Dać mu wolną wolę, tą niezależność. No cóż, prośmy Boga o to, żeby
pomógł. Ludziom dobrej woli, nazwijmy to tak. Bo od nich zależy, czy będziemy mieć prawo do własności i do wolności. Inaczej się myśli, kiedy ma się pełne brzuchy, a inaczej się myśli, kiedy nie ma co jeść. A ten 40-latek, który próbuje być prezydentem, niech się zastanowi najpierw. Niech pozna łańcuch pokarmowy, niech zobaczy, co to jest dwutlenek węgla, niech zobaczy, na czym to wszystko polega. I jak wygląda świat, który jest tylko wyłącznie pustynią, do której on dąży. Może pojechać do Łeby i zobaczyć, jak pustynia łebska potrafi zająć las, zająć to. A to jest wina wyłącznie tylko człowieka, nikogo więcej. Jeżeli coś się wkracza, a jeżeli go nie uwierzy w to, to niech jedzie do kibucu i zobaczy, jak pustynia zamienia się w ogród i zbiera się owoce, które są dla nas tak istotne. Niech zobaczy awokado, które jest wielkości krzaka, a w rzeczywistości tam dalej, troszeczkę bliżej równika, awokado jest większe od naszego dębu Bartka. Niech się troszeczkę przyjrzy światu, jak podróżuje. I nie wierzcie w bajki. Patrzcie, po czym chodzicie i na co patrzycie. Bo w tej chwili widzę bardzo marnie to, co nam szykują. A my musimy im naszykować sprzeciw nasz. Wybierajcie tych ludzi, którzy są naprawdę warci. Trzymajcie się, do zobaczenia. Z Bogiem.